Hop, siup, zmiana kolejnego odcinka. Pytań. Wszedł do produkcji. Jeszcze raz, cięcie, tak? Jeszcze raz. Dzień dobry wszystkim, witają się z Wami ze studia Toyoty na Konstruktorskiej 5 w Warszawie, wielbiciele marki Toyota, czyli Maciej Kilin I Robert Mularczyk. A witamy się z Wami, bo oczywiście zaczynamy kolejną sesję pytań i odpowiedzi, czyli Q&A z Toyotą. Zaczynamy od takiego mocnego pytania z przytupem. Czemu nie będzie GR Corolli dostępnej w Europie? GR Yaris, który ma ten sam silnik, przeszedł te wszystkie normy emisji, więc czemu Corolli nie będzie? Trudne pytanie. Tak, znaczy zacznijmy może od tego, dlaczego GR Yaris jest. To będzie łatwiej od tego wyjść. Znaczy przypomnijmy, żeby Yaris WRC mógł brać udział w trasach rajdowych, ścigać się, no musiał być sprzedany w ilości mniej więcej 25 000 sztuk na świecie. Stąd też pojawił się w salonach. Tak jest. Tak? Natomiast nie pojawił się w Stanach Zjednoczonych. Warto powiedzieć dlaczego. No bo Yaris był dostępny w Stanach Zjednoczonych wcześniej, natomiast w roku 2021 bodajże już go nie było. Tak. Czyli nowa generacja Yarisa już się nie pojawiła w Stanach Zjednoczonych. Najmniejszym samochodem jest tam Corolla. Natomiast bardzo dużo było tam, nie ukrywajmy, bardzo negatywnych komentarzy, jeżeli chodzi o Amerykanów. Maciek podobno przed programem przetrzepał, takie kolokwialne słowo, fora internetowe i znalazł mnóstwo zapytań dotyczących właśnie po stronie amerykańskiej z tematyki GR Yarisa i domniemanej GR Corolli. W związku z czym to się jakby temat nasuwał się sam. Ja nie musiałem przetrzepywać żadnych forów, ja to wszystko wiem. Natomiast Robercie, no tak faktycznie jest. Yaris w Stanach Zjednoczonych nie jest już oferowany od 2 lat, tak? Ta nowa generacja w ogóle się nie pojawiła. Nie było planów wprowadzenia na rynek amerykański GR Yarisa. No stąd też oczywiście niezadowolenie tamtejszych klientów. Dlaczego? Dlaczego jest w Europie? Dlaczego nie ma go tam? No Yaris nie mógł tam być, ponieważ już nie będzie więcej oferowany w Stanach. Ale Corolla, skoro nie Yaris, no to dajcie nam Corollę. Stąd też centrala w Japonii ugięła się. Powstała Corolla GR Corolla, która będzie oferowana w Stanach Zjednoczonych w 2023 roku, ale też i w Japonii. No tak, to są, no Japonia to też trochę inny świat. Ja dodam może jeszcze, żeby otrzeć trochę łzy z oczu tym, którzy tak bardzo chcieliby mieć w Europie GR Corollę, a muszą korzystać z GR Yarisa w limitowanej dostępności do tego. Pamiętajmy o tym, że GR Yaris, o czym Maciek wspomniał, został specjalnie zbudowany tylko i wyłącznie po to, żeby spełniać homologacyjne normy rajdowe, w związku z czym tam mamy fragment podłogi ten przedni z Yarisa, tylny z Corolli, tam jest mnóstwo takich rozwiązań unikatowych. GR Corolla to jest troszkę inny samochód. A tak to zabrzmiało, jakby to jakiś ulep był. To nie jest ulep. Bardzo sprytny, sportowy, rajdowy wręcz samochód. Natomiast może powiem, czym się zajmujemy, bo nie zajmujemy się w tej chwili tym, żeby GR Corollę sprowadzić do Europy, wręcz czymś zupełnie innym. Zabiegamy o to, aby wydłużyć produkcję GR Yarisa, ponieważ... No i to jest szkopuł, tak. Tak, to jest to, o co w tej chwili zabiegamy. Popularność tego samochodu zdecydowanie przekroczyła wszelkie oczekiwania. On już zresztą został sprzedany z dużym wyprzedzeniem, dlatego no, tym się w tej chwili zajmujemy. Corolla, GR Corolla, no to jest tam kolejny etap, ale raczej zostawiłbym Corollę Amerykanom. U nas może większej ilości GR Yarisa. Natomiast ja jeszcze dodam, że pamiętajmy o tym, że GR Corolla to jest samochód, który jednak jest mocno powiązany z autem seryjnym, z seryjną Corollą. GR Yaris jest dużo bardziej zmodyfikowanym samochodem przeznaczonym pod spełnianie właśnie wymogów homologacji rajdowej, światowej. No tak, nie tylko inny napęd, ale zupełnie inne nadwozie. Wszystko jest inne w tym samochodzie, tak naprawdę nie licząc może lamp. Jedyna rzecz, Zgadza się. Która jest wspólna. No skoro tak fajnie zaczęliśmy z przytupem, to wracamy na ziemię. Maćku, czy Yaris Cross ma opóźnienia w produkcji? Oj, skąd takie pytanie? Od razu opóźnienia. Znaczy tak, powiedzmy sobie szczerze, na Yarisa Crossa trzeba czekać długo. Tak, to jest prawda, że ten samochód wprowadzony zresztą w zeszłym roku, jego sukces nawet nas zaskoczył, muszę przyznać. Liczyliśmy na to, że auto będzie bardzo popularne, natomiast w tej chwili no, na odbiór trzeba czekać do 2023 roku nawet. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że no, nawet w ramach Yarisa są powiedzmy dwie wersje, wersja hybrydowa i benzynowa i tutaj
też w ciągu roku bywało różnie. Generalnie było tak, że w pierwszej fazie dużo więcej było produkowanych Yarisów w wersji hybrydowej, stąd też na te benzynowe, o dziwo, trzeba było czekać sporo dłużej. No zresztą 80% sprzedaży Yarisa Crossa. No to hybryda. Oczywiście, stąd też wydaje się ten wybór oczywisty. No niemniej opóźnienia nie nazwałbym tego, raczej długi czas oczekiwania spowodowany dość sporą popularnością modelu. Ja znowu wejdę Maćkowi w zdanie, znowu mu wejdę w zdanie, trochę kuchni Toyoty. Pamiętajmy o tym, że ze względu na dość skomplikowaną sytuację światową, produkcyjną, my nie mogliśmy żądać od naszych fabryk, żeby drastycznie podniosły zaplanowane już dużo wcześniej możliwości produkcyjne roczne. A to, o czym Maciek wspomniał, popyt, a tak naprawdę zainteresowanie tym modelem no mocno przerosło nawet nasze już także zmodyfikowane możliwości. W związku z czym to nie jest tak, że jest opóźnienie produkcyjne. To jest po prostu wydłużony czas oczekiwania wynikający z faktu, że no musimy te samochody doprodukować. No dokładnie tak, także cóż, to chyba nie jest najlepsza wiadomość. Jak ktoś nie chce czekać długo, to niech skorzysta. CHR-y są w dobrym tempie produkcyjnym. No zdecydowanie dużo lepszym, tak. To jeżeli chodzi cena tam zbliżona, powiedzmy. No tak. Tak, zbliżona. Bardzo dobry hybrydowy samochód, tak, jeżeli chodzi o fabrykę CHR-a, tam się udało powiększyć moce produkcyjne, dlatego tak, tam zdecydowanie dostępność jest lepsza i w zasadzie na czerwiec już można mieć nawet na maj być może. Nie pamiętam dokładnie, ale tutaj produkcja jest dużo większa i ona rośnie, jeżeli chodzi o CHR-a. W przypadku Yarisa Crossa ona jest stabilna i raczej nie ma planów wzrostowych, niestety. To pędzimy dalej. Czy nadal na wybrane samochody czeka się nawet pół roku? Nawet tylko? No właśnie, w dzisiejszych czasach trudno powiedzieć, czy to jest nawet, czy to jest tylko. No to zależy od modelu, tak? Znowu, mówiliśmy przed chwilą o Yarisie Crossie, na którego czekamy prawie rok, tak? No są na przykład, nie wiem, hybrydowa Corolla, też oczywiście staramy się tutaj co pewien czas pewne porcje dodatkowych samochodów ściągnąć do Polski, natomiast też na to auto trzeba czekać nawet rok, ale wspomniany CHR, tutaj udało się zdecydowanie powiększyć zamówienia, produkcję, więc na to auto czekamy miesiąc, dwa, dużo mniej. Natomiast warto powiedzieć, że w przypadku wszystkich naszych fabryk, tak jak to obserwuję i chyba innych też konkurentów, tu nie spodziewałbym się skrócenia czasu dostępności w roku 2022. My staramy się, żeby fabryki w roku 2023, ale to już w dzisiejszych czasach, kto wie, co będzie za rok. W każdym razie tam się staramy zdecydowanie powiększyć produkcję i uzupełnić braki, ale jak mówię, to jest rok 2023. No tak, jesteśmy przy tej dostępności, to jeszcze pytanie dodatkowe. Aygo Cross, czyli nowe Aygo. Jakie jest oczekiwania na ten samochód? Tylko nie piszcie, że zapraszamy do kontaktu lub do salonu. Nie napiszemy, odpowiemy i to odpowiemy tu, a nie będziemy odsyłać do salonu. To jest chyba nieźle, Maćku. Znaczy tak, po pierwsze samochód jeszcze go nie ma w salonach, jeszcze go nie ma. Na początku maja będą dni otwarte, 6 maja i wtedy auto pojawi się w salonach. Natomiast gdyby dzisiaj ktoś chciał złożyć zamówienie... Bo można złożyć zamówienie. Można, oczywiście, już przyjmujemy zamówienia na ten model. Kwiecień być może, ale na pewno w maju jeszcze można odebrać auto. Czyli szybko, bo jeżeli dobrze liczę, w kwietniu zamawiany, maj, no nawet niech będzie maj i przełom czerwca, 2,5 miesiąca, całkiem niezły rezultat jak na obecne możliwości. Jak na dzisiejsze czasy, tak. I tym pytaniem kończymy tę sesję pytań i odpowiedzi. Żegnają się z Wami jak zawsze Maciej Kilin i Robert Mularczyk. Zapraszamy na kolejne Q&A, zapraszamy do śledzenia naszych kanałów w mediach społecznościowych, zapraszamy do oglądania filmów o naszych samochodach na kanał YouTube'owy Toyoty News. No i oczywiście prosimy o więcej pytań. Na wszystkie postaramy się odpowiedzieć szczerze. Bo Maciek to szczery gość, zobaczcie, w marynarce, z piramidką w rękach. To jest gość, któremu można... Koszyk, to jest koszyk, który dynamizuje czasami. W marynarce, z koszykiem w rękach, jemu można zaufać, a ja to zwykła koszulina. Dziękujemy. Dzięki.